Jeśli jesteś osobą ślepo zakochaną w Stanach Zjednoczonych, to ten odcinek nie jest dla Ciebie. Podobnie też jak nie lubisz babskiego narzekania, wtedy ten odcinek też nie jest dla Ciebie. Nie może być zawsze kolorowo na moim kanale, czasami też trzeba ponarzekać. Także zapraszam serdecznie, opowiem Wam o 10 najbardziej absurdalnych rzeczach tutaj w Stanach Zjednoczonych. Sprawy, z którymi my w Polsce, w Europie lepiej sobie radzimy, które mamy lepiej po prostu rozwiązane. Także zapraszam serdecznie na odcinek z Brooklynu. Polka w Ameryce. Słuchajcie, zaczęłabym przede wszystkim od cen, które są podawane bez podatku. W Polsce jak idziesz do kasy, to jak coś kosztuje 99 zł, to płacisz 99 zł. Tutaj idziesz do kasy z produktem za 99 dolców, przy kasie okazuje, że płacisz 115. I każdy produkt ma inną stawkę podatku, każdy stan ma inne te stawki tych podatków, no ale jest to moim zdaniem trochę wprowadzanie klienta w błąd i często turyści się na tym właśnie nacinają, że mają ostatnie 10 dolców, chcą coś kupić za 10 dolców, nagle się okazuje, że to jednak jest 12. Także to jest pierwsza rzecz, o której chciałabym wspomnieć. Następna, jedzenie. W ogóle podział jedzenia na organiczne i nieorganiczne, czyli to jedzenie, które nie było powiedzmy modyfikowane, jest o wiele droższe i nazywa się organiczne. Tego porcje są bardzo duże, wszystko jest albo bardzo słodkie, albo posolone, najbardziej ekstrawaganckie, niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia tak naprawdę potrawy. To właśnie wymyślono tutaj. Jedzenie samo w sobie, to jest zresztą temat na oddzielny odcinek, ale generalnie taka wręcz religia wokół jedzenia tutaj jest w Stanach Zjednoczonych i niezdrowego jedzenia, przez co też tyle tutaj chorób i otyłości. Akurat spaceruję sobie tutaj po polskiej dzielnicy, po Greenpoincie. Widzę, że dzisiaj jest dzień wynoszenia śmieci. Więc kolejna rzecz na liście to są kible. I zabrzmi to naprawdę absurdalnie, domyślam się. Natomiast toalety to jest coś, do czego się nie przyzwyczaiłam, do czego się w życiu nie przyzwyczaję. Oni zostawiają często nawet do 5 cm szpary między drzwiami a framugą, zamiast tam jakąś listewkę dać. Więc mi się niejednokrotnie zdarzyło bez kitu złapać wzrok, kiedy ja siedzę na kiblu, a ktoś czeka w kolejce, łapie po prostu kontakt wzrokowy z inną osobą. Wiecie, jak można się speszyć? Także chyba się za dużo filmów po prostu naoglądaliśmy, jeśli chodzi o morderstwa w toaletach. Także rozumiem tą szparę pod drzwiami, natomiast tak jak Wam tutaj pokazuję, ta szpara między drzwiami a listwą, właściwie nie ma tam tej listwy, między drzwiami a framugą jest po prostu okropna. Kolejną taką rzeczą, którą wydaje mi się, że też mają nagmatwaną tutaj w USA, to wiek. Mianowicie możesz już prowadzić auto jak masz 16 lat, możesz już mieć broń jak masz 18, a napijesz się dopiero jak będziesz miał 21. Bardziej odpowiada mi to, jak wygląda ta sytuacja w Polsce. Kolejna kwestia to w zależności od tego, dla jakiej firmy pracujesz, to nie ma czegoś takiego jak L4 chorobowe, nie ma urlopu macierzyńskiego, ciężko też z jakimiś zapłatami od wypadków, także no jest ciężko w tym zakresie ekonomicznym, nie mają w ogóle tej socjalnej poduchy Amerykanie wybudowanej tak jak my to mamy w Europie. Jak już mowa o pieniądzach, to kolejną rzeczą, którą absolutnie trzeba zaliczyć do absurdalnych, to jest koszt na przykład wyższego wykształcenia, bo w Stanach za wyższe wykształcenie praktycznie zapłacisz tyle, ile za dom. Także ceny zdecydowanie wykształcenia są bardzo wysokie, ale też ceny lekarzy, szpitali. Jak ma się tak naprawdę jakikolwiek problem, tutaj to nie liczy się w dziesiątkach, a w setkach dolarów. Ja Wam podam taki przykład. Miałam zatrucie pokarmowe i dosłownie na 3 godziny mnie przyjęto do szpitala, dano mi kroplówkę, sprawdzono moją krew, czy to nie jest jakiś wirus, to było kilka lat temu. I wyobraźcie sobie, że za moje 3 godziny w szpitalu, gdzie nawet nie miałam łóżka, bo nie mieli wolnego, rachunek wynosił $2,500.
Także to są po prostu takie kwoty. Niektórzy zapożyczają się, jeśli nie ma się dobrego ubezpieczenia, to tak naprawdę można cały majątek swojego życia przegrać, wypłacić się na właśnie takie jakieś szpitalne, zdrowotne sprawy. Także oni tu muszą się ogarnąć z tym. Ja wiem, że my tak narzekamy, co mamy w Polsce, ale jak tu nie ma się ubezpieczenia, to naprawdę przerąbane. Ja mam to szczęście, że mam ubezpieczenie. Resztę drogi przejdę w parku na Brooklynie, żeby nam było ładnie, a mi pachnąco. Szkoda, że jeszcze zapachów nie da się wysyłać. Może kiedyś się będzie dało. I ptaszki śpiewają. No dobra, w każdym razie kolejną absurdalną rzeczą, jeśli chodzi o USA, coś, co zdecydowanie robimy lepiej, to bankowość. Ja się nawet na studiach uczyłam, że naprawdę ta polska bankowość jest dobrze rozwinięta. I wyobraźcie sobie, że tutaj dopiero zaczyna się ten okres płacenia PayPasem, gdzie w Polsce PayPasem płaci się od 10 lat co najmniej. Natomiast co mnie najbardziej wkurza w tej takiej tutaj bankowości, która jest niepotrzebnie bardzo pokomplikowana, często mi tutaj płacą czekiem. Na czek trzeba czekać. Czek trzeba czekać. Więc czeka się jakieś 2 tygodnie, między 2 tygodnie a miesiąc. Czasami na niektóre prace musiałam po 2-3 miesiące czekać na czek i później na przykład ten czek trzeba albo zanieść do banku, albo trzeba w telefonie zrobić zdjęcie. Dopiero później bank to zaakceptuje. Masz tylko 3 miesiące, żeby taki czek sfinalizować, spieniężyć, bo jak nie, to Ci przepadną te pieniądze. Więc trzeba mieć też cały czas rękę na pulsie, kiedy dostaje się jakie czeki, żeby tego nie przepuścić tej okazji, żeby nie stracić tych pieniędzy. Także totalny absurd. Dla mnie płacenie czekiem coś strasznego. Mi to bardzo utrudnia życie i jest to jeden z moich głównych tutaj absurdów i coś, za czym tęsknię w Polsce, mianowicie za zwykłym przelewem. Dla mnie, jako że też interesuję się polityką, to takim olbrzymim absurdem okazało się być to, że tak naprawdę prezydenta wybiera 5 stanów. Przez to, że mają tutaj nie jakby demokrację, tylko mają tutaj elektorat. Więc to mnie tak jakby zaskoczyło i to mi się wydaje absurdalne i uważam, że powinna być prawdziwa. Jak już mają tą demokrację niby, no to niech mają demokrację, a nie tak, że tylko zawsze co 4 lata tylko 5 stanów podejmuje tą decyzję. Szok. No i 10. ostatnim takim absurdalnym czynnikiem, który wolę w Europie, wolę w Polsce, to system metryczny po prostu. Nie jest to aż takie proste, żeby się nauczyć szybko i sprawnie zmieniać te wszystkie Fahrenheity, zmieniać mile, aczkolwiek mile są akurat proste, no ale na przykład cale czy stopy, czy ounce, nie wiem jak się nawet ounce nazywa po polsku, więc to jest trochę słabe, że ani oni nie wiedzą, o czym ja do nich mówię w metrach, czy w miligramach, czy w kilometrach, a dwa, że ja muszę za każdym razem przypominać sobie, jak to się zmienia. Także to jest dla mnie po prostu absurdalne, że nie mogli się przystosować do reszty. I to tyle, jeśli chodzi o tych 10 najbardziej absurdalnych czynników, które zauważam w życiu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli też mieszkasz w Stanach, daj znać w komentarzach, co Ciebie najbardziej denerwuje. Mam nadzieję, że jakoś przetrwaliście to moje babskie narzekanie, ale czasami trzeba. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj ze mną. Pozdrawiam z parku na Brooklynie, gdzie tutaj sobie biegają. Nie wiem, ile fit biegają, nie wiem, z jaką prędkością biegają, ale dobrze biegają. No. Także do następnego. Pa!